teraz pokażę Wam, jak wygląda cały kemping Jawor. Kuchenki, zlewy, czajnik. Tam już widzimy prom, który pływa z Soliny do Polańczyka na drugą stronę. Koszt takiej kawki to 15 zł tutaj. Witajcie w kolejnym filmie z serii naszego pobytu w Bieszczadach. Tym razem zmieniliśmy troszeczkę plany i zamiast jechać na Ustrzyki Górne, postanowiliśmy na jedną noc zatrzymać się na kempingu Jawor w Solinie. Teraz pokażę Wam, jak wygląda cały kemping, a później ruszamy na spacer po zaporze. Także zapraszamy do oglądania. Tutaj mamy wjazd. Na wjeździe od razu znajduje się recepcja. Tutaj po lewej stronie załatwiamy wszelkie formalności. Trzeba zaznaczyć, że cały kemping podzielony jest na kilka stref. Teraz Wam pokażę mapkę. Tutaj mamy sektor A, sektor B. Tutaj jest po tej stronie C. I tutaj mamy D i E oraz domki. I teraz przejdziemy się po całym kempingu. Tutaj przy recepcji, przy bramie znajdują się kosze na śmieci. Zaczynając od początku, tutaj w dół będziemy kierować się do sektora A, tutaj do B, tam później do C i tutaj są wyżej domki, sektor E i D. Więc teraz przejdziemy tutaj tym dolnym sektorem A. Zaraz zobaczycie, jakie mamy tutaj widoczki. Oczywiście tutaj na dole wystarczy tylko wyjść z kempingu i od razu są restauracje i bary, więc jest tutaj on położony przy samym jeziorze. Mamy tutaj miejsce na grilla, jest do tego wyznaczona przestrzeń. Rozpalanie ogniska poza tą częścią wyznaczoną grozi tutaj karą 500 zł, więc nie warto ryzykować. Lepiej tutaj sobie przyjść i napalić na palenisku, które jest do tego wyznaczone. Jak sami widzicie, tutaj wszędzie jest możliwość przyłączenia się do prądu. Możemy tutaj rozłożyć namioty, zaparkować kampery, wany po jednej i po drugiej stronie. A tutaj mamy widok na jezioro. Trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj z sektora A jest dosyć daleko do sanitariatów, bo trzeba tutaj właśnie po schodkach wyjść do góry. Za chwilę Wam je pokażę, ale najpierw przejdziemy tutaj do końca. Tutaj ze strefy A mamy jeszcze zejście na dół po schodkach. Teraz zobaczymy. I tutaj możemy bezpośrednio właśnie z kempingu zejść sobie na dół i tędy sobie skracamy wyjście właśnie do restauracji. Tutaj tak to wygląda. A my wracamy na kemping i pokażę Wam resztę. Obecnie jest tutaj bardzo mało osób. Na weekendzie to wyglądało zupełnie inaczej, wręcz nie było tutaj już możliwości wjazdu. Dlatego my zatrzymaliśmy się na kempingu Zjawa wcześniej, ponieważ tutaj już nie było takiej możliwości. Jak sami widzicie, ten sektor A jest dosyć duży, ale z tej części już niestety nie mamy żadnych widoków, ponieważ tutaj już są drzewa. I z tej części tutaj nie ma wyjścia do góry, właśnie trzeba zawrócić tutaj do schodków. My zatrzymaliśmy się w sektorze B i właśnie teraz tymi schodkami bezpośrednio dojdziemy do naszego auta, ponieważ tutaj było takie fajne miejsce, więc sobie je wybraliśmy. Mieliśmy na dzisiaj inne plany, ale ze względu na zmieniającą się pogodę postanowiliśmy zatrzymać się tutaj na jedną noc, a jutro będziemy kierować się na Ustrzyki Górne. Ale dziś spędzamy całe popołudnie tutaj na Solinie. My stoimy sobie tutaj. I w tym budynku za nami tutaj są sanitariaty, jest to strefa B. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają toalety. Mamy tutaj możliwość powieszenia sobie prania przed nimi. Tutaj możemy pozmywać naczynia. Natomiast jeśli chodzi o toalety, to tu jest część męska, tutaj damska. Mamy tu umywalki. Tak wyglądają toalety, a tutaj mamy prysznice. Wygląda to w ten sposób. Nie są dodatkowo płatne, wszystko jest tutaj w cenie. Mamy tutaj 6 pryszniców. Tuż obok sanitariatów znajduje się mały plac zabaw dla dzieci. I taka sala gier.
Już byłam tutaj wcześniej zobaczyć, jak to wygląda, ponieważ bardzo blisko tego stoimy, ponieważ tu jest sala gier, a my mamy autko tutaj. W tej sali znajduje się stół do bilarda i cymbergaj. One są dodatkowo płatne. Tu jest stół do bilarda. Aktualnie kosztuje bilard tutaj 5 zł za grę. I mamy tutaj również cymbergaja. I ta sala jest otwarta od 8 do 22. Tuż obok znajduje się kuchnia. Mamy tutaj lodówki, kuchenki, zlewy, czajnik. Więc jeśli ktoś nie posiada swoich, to tutaj może z tego śmiało skorzystać. Są też również jakieś naczynia. Znajdziemy tu dosłownie 3 patelnie. Zobaczymy, czy coś jeszcze tu jest. Nie, tu jest pusto. Także jedynie tutaj jakieś 2 deski, 3 patelnie, więc naczynia trzeba mieć swoje. No i tutaj również w tym sektorze B mamy auta po lewej i po prawej stronie. Dzięki temu ustawieniu się po lewej stronie mamy zdecydowanie lepsze widoki, ponieważ stojąc tutaj mamy tu bezpośredni widok na jezioro. Niestety ta strona już nam tego nie gwarantuje. Jeśli chodzi o cenę tutaj za jedną noc, to za naszego campervana z dachem podnoszonym, 2 osoby i prąd zapłaciliśmy 105 zł. Oczywiście dorzucę Wam tutaj gdzieś też zdjęcie całej tej mapki, jak wygląda ten kemping, jak on jest podzielony na sektory, żebyście mogli sobie to lepiej tutaj zobrazować. Natomiast tutaj na wprost jest właśnie recepcja i brama wjazdowa, a tu przed nią znajduje się miejsce zrzutu nieczystości oraz czysta woda. A tu po schodkach idziemy właśnie do tej kolejnej strefy. Przejdziemy tu wyżej. Tu znajdują się parcelki premium, które są droższe i można je rezerwować wcześniej jako jedyne, ponieważ jeśli chodzi o normalne miejsca, to niestety nie ma możliwości rezerwacji ich. No i tu jest już końcówka tej strefy i wrócimy tą samą drogą i pokażę Wam drugie sanitariaty, które znajdują się właśnie tutaj na samej górze. Tu jest właśnie drugi punkt z sanitariatami. Tutaj mamy umywalki. Tutaj prysznice. Jest ich 4. Zlewy, aby pozmywać naczynia. Tutaj znajdują się toalety. Więc idziemy dalej. Na wprost sanitariatów, tych drugich tutaj, znajdują się domki. Są one zlokalizowane tutaj po mojej prawej stronie, tuż obok recepcji. Recepcja jest tam na dole, a tutaj u góry są domki, które również można wynajmować. Nie znam ich ceny, ale jeszcze możemy przejść tutaj wyżej, również po schodkach. I tam mamy również miejsce, aby rozbić namiot lub właśnie postawić swojego kampera, więc tego miejsca jest tutaj dosyć dużo. Ale mimo wszystko, ze względu na to, że jest to kemping położony nad samym jeziorem, bardzo blisko wody i przy pięknej pogodzie jest naprawdę oblegany, więc czasami może być tutaj problem, żeby znaleźć wolne miejsce. Tak jak było teraz właśnie na tym weekendzie sierpniowym. Zaraz pokażę Wam z góry kemping, jak wygląda. Pójdziemy jeszcze tutaj na najwyższe możliwe miejsce. Tutaj tak to wygląda. Jest to tam najwyżej położona, najdalej strefa DE. No i tutaj właśnie z tego najwyższego sektoru pokażę Wam domki, jak wyglądają z góry. Tak, tutaj możemy zobaczyć cały kemping. Z niektórych części jest lepszy widok na jezioro, z innych trochę gorszy, ponieważ mamy tutaj dosyć dużo wysokich drzew.
Tylko szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy tutaj w tej części za domkami jest możliwość przyłączenia do prądu, bo nie widzę tutaj nigdzie słupków, a w tych częściach na dole jest na 100%. Tutaj chyba nie mamy takiej możliwości. Także jak sami widzicie, kemping jest dość spory, ale również bardzo popularny, więc mogliście teraz zobaczyć, jak on wygląda w całości. A teraz czas na spacer po Solinie, także ruszamy na zaporę. Jak widzicie, budek jest tutaj mnóstwo. Wybór różnych pamiątek jest ogromny. Jeśli chodzi o ceny, to tutaj mamy magnesy w cenie 10-12 zł za sztukę. Oprócz pamiątek możemy tutaj kupić również serki i regionalne alkohole. I jesteśmy. Jak sami widzicie, ludzi jest mnóstwo. Pogoda jeszcze dopisuje w tym tygodniu, aby jak najdłużej tak zostało. 2 dni temu sami sobie pływaliśmy właśnie tutaj po jeziorze i mogliśmy zobaczyć zaporę z tej drugiej strony. Teraz przejdziemy tutaj całość. Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj pływają rybki, są bardzo duże. Mamy tutaj bardzo dużo karpi i kleni. Fajnie to wygląda. Idziemy dalej. Tutaj mamy cały czas widok na kolejkę. My już z niej kiedyś korzystaliśmy, więc na naszym kanale znajdziecie film, jak wygląda taki przejazd kolejką tutaj. Aktualnie nie będziemy szli na to drugi raz. Już kiedyś byliśmy, więc teraz nie ma takiej potrzeby. Idziemy po prostu sobie na spacer. Tam w oddali widać wyspę okresową, ale jest zdecydowanie mniej osób niż było w weekend tutaj. Tam już widzimy prom, który pływa z Soliny do Polańczyka na drugą stronę, więc można się łatwo i szybko tam dostać. Spójrzcie na zaporę z tej strony. Tutaj cały czas kolejka jeździ. A po tej stronie zapory mamy takie małe, wesołe miasteczko, różne karuzele. Zaraz zobaczymy, czy to funkcjonuje w ogóle. I oczywiście tutaj jest dużo barów, restauracji, gdzie możemy sobie coś zjeść lub się napić. I bardzo znane są tutaj te zapiekanki tradycyjne. Tutaj właśnie na końcu nieraz już je jedliśmy, ale dzisiaj nie będziemy z tego korzystać, ponieważ jesteśmy już po śniadaniu. Ale szczerze polecamy, są bardzo dobre. I tu mamy jedno wejście na górę, a tutaj drugie. My pójdziemy tędy. Oczywiście znanym punktem tutaj do robienia zdjęć jest brama Bieszczad. Tak to wygląda, można sobie tutaj na tle jeziora zrobić zdjęcie. Zaraz tutaj na początku przy wejściu mamy niedaleko budkę, w której możemy kupić bilety na rejsy statkiem. Prom zaraz będzie właśnie odpływał, jest już pełny. Nie brakuje tutaj także takich sezonowych budek z ubraniami różnych marek. Mamy tutaj park linowy i mały plac zabaw, także dzieciaki na pewno nie będą się tu nudziły. Kolejna alejka, a tutaj w prawo mamy zejście do jeziora. Sami zobaczcie, i tam w dół możemy już iść bezpośrednio do wody, na plażę.
W budkach przy deptaku jest ogromny wybór regionalnych produktów, piw, miodów, różnych nalewek, mocniejszych trunków. Także wybór jest tu ogromny. Postanowiliśmy się wybrać tutaj do cukierni na kawę i ciacho. Słodki kaprys. Idziemy. Znajduje się ono tutaj przy samej wodzie. Mamy tu również różne desery lodowe, ale my na pewno idziemy na kawkę. Takie brownie z kajmakiem kosztuje tutaj 14 zł. I wygląda tak. Koszt takiej kawki to 15 zł tutaj. Teraz kierujemy się na kemping, a Was zapraszamy na kolejne odcinki z serii naszego pobytu w Bieszczadach. Także zachęcamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!